Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco w Assassin's Creed 3. Po ostatnich przygodach pożegnaliśmy się w zasadzie z Ezio po 3 częściach niesamowitej historii Ezio Auditore. Teraz przechodzimy dalej i ostatnio zakończyliśmy, z tego co kojarzę, przy jakiejś jaskini. Pora sprawdzić, o co tam chodzi i gdzie poprowadzi nas dalej historia. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. We're here. Let's go. Pamiętałem dobrze. Dojechaliśmy do jakiejś jaskini. Mieliśmy krótkie streszczenie tego, co się stało wcześniej. Także myślę, że już nie musimy do tego wracać. Idziemy od razu dalej. Bo tutaj doprowadził nas Ezio. W sumie razem z Altairem. Dzięki wiedzy, której Altair przez całe swoje życie posiadł.
mogliśmy skomunikować się z tą pierwszą cywilizacją. Zresztą już nie pierwszy raz. Ale chyba ktoś tu już był. No dobrze. Aha, okej. Czyli dopiero mamy klucz, żeby otworzyć to. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Mocno to się nie otworzyło. Okej. Nie zamknęły się za nami. Z jednej strony mamy drogę wyjścia, z drugiej strony mamy przeciąg. Okej. Chciałem jeszcze wejść tam na górę, zobaczyć, czy coś jest, ale najwyraźniej musimy iść od razu dalej. O, chociaż... A, nie możemy tam wejść na razie. Dobra. Zobaczmy. No, możemy to podnieść z powrotem? Nie? No dobra, trudno. Ciekawe, jak oni z tymi pudłami sobie zjadą. Dobra, tutaj powinno być ukryte coś naprawdę ważnego przez tą pierwszą cywilizację. Pytanie tylko, co to konkretnie będzie. Klocki Lego. Albo Tetris. Your spark. No i proszę. 1000 lat, a wszystko działa. 1000 lat i zakłada całej Ziemi w międzyczasie też. You must find the key. Son? So. A pan to kto? Here we go again. Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues.
do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Okej. Czyli mamy jakiś wstępny trening. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Przecież dopiero co wyszedłem z animacji Ezja. Miałem mnóstwo treningu. Tak naprawdę Desmond dopiero co się obudził, a już dojechali na miejsce. No ale dobrze. Załóżmy, że ten update wymaga kalibracji. Free run your way through this little obstacle course. Więc po prostu lecimy do przodu. A już myślałem, że będzie That's a jakiś bieg po ścianie. constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. Chwila. Mówiła coś przed chwilą o dodatkowych zadaniach, ale... No cóż, szybko to zniknęło. Chyba, że to była tylko wzmianka. All you have to do here is jump the gap. Bo tak było też w poprzednich częściach, że mieliśmy dodatkowe zadania, które zwiększały synchronizację, ale myślałem, że po prostu teraz mi się coś pojawiło. Ale najwyraźniej nie. No, nie w tą stronę. Aha, myślałem, że nie muszę tam na górę wejść. Wow. He? Czemu nie chciał skoczyć? A, teraz skoczył. Dobra. O, halo. No. Żebyś mi znowu nie spadł. O, tutaj trochę po skosie można na belki skakać. Zazwyczaj trzeba było prosto... Znaczy, można było skoczyć dopiero wtedy, kiedy belki były prosto obok siebie. Czyli będziemy mieli ciut więcej swobody, ale też pewnie ciut więcej problemów z tego powodu. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Okej. Kim jesteśmy teraz? To się okaże. Nie będę nawet próbował zgadywać. Ale najwyraźniej ten pan nie umie biegać. No trudno. Sir, everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. No dobrze. Zobaczmy, jaki mamy tutaj interes. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? 1754. Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Chwila, jakaś wiadomość się pojawiła. Centrum powiadomień. Nie mogę jej sprawdzić. A, może później.
No dobra. Coś mi się wydaje, że jesteśmy gdzieś w Ameryce. W Good evening, XVII sir. wieku. This way, please. Okej. Those indications should suit the party. My apologies. Wow. Teatr robi wrażenie rzeczywiście. Evening, Hatham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Czy widzę kogo? Czyżby była mowa o prezydencie Waszyngtonie? He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. I already have. Since we live by 'em. Sir, Black Mall at Sick Word of Trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. Okej. Czyli mamy tutaj konkretne zadanie. So sorry. My apologies. Is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. Okej, załóżmy, że wszyscy są tak zajęci operą, że tego nie zauważą. O, myślałem, że wejdziemy wyżej. Dlaczego powiedziałem, że to może być Waszyngton? Nie, przepraszam, Waszyngton czy Lincoln? To chyba Lincoln był prezydent, na którego przeprowadzony był zamach właśnie w operze. Okej. Jestem przekonany, że ktoś by go zauważył, jakby się tak wspinał. No ale dobrze. Załóżmy, że wszyscy rzeczywiście są naprawdę mocno zajęci operą. O rety, dodali włamywanie, znaczy otwieranie zamków. O kurczę. Aż 3 stopnie ma to włamywanie. Ruch lewym analogiem, prawym analogiem. Wciskanie przycisku. Okej. A! Gdzie my jesteśmy? A, jesteśmy na tyłach sceny, okej. No teraz to już na pewno by go ktoś zauważył. When a gentleman is long kept in suspense, penitence may break his spirit ever on. Hatham. You should have come to me. We would have found another way.
Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Oho. Okej, młodego zostawił. Zaraz będzie krzyk. Okej, wiemy, że nasz bohater ma na imię Haytham. Aha. No dobra. Pora się stąd wydostać. Co jak co, ale moglibyśmy się ubrać troszeczkę bardziej pod tłum, bo no, jakby nie patrzeć, wyróżniamy się nieco pod względem ubioru. Dobrze, spokojnie do wyjścia. Proszę się nie pchać. Idziemy spokojnie. Okej, pytanie, kim był nasz cel? No bo najwyraźniej się znali. Oczywiście domyślam się, że to się wyjaśni prędzej czy później. Tylko pytanie, na jakim etapie fabuły jesteśmy? Czy to jest jakieś zakończenie i cofniemy się trochę w wydarzeniach? Czy to jest dopiero sam początek? Ale myślę, że troszeczkę musimy się cofnąć, żebyśmy znali kontekst tego zlecenia. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Dobrze. Co znaczy ten naszyjnik? Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way.
I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Hatham Kenway. Najwyraźniej tym człowiekiem będziemy teraz poruszać się przez historię. No i myliłem się, jeszcze nie jesteśmy w Ameryce, ale już do niej płyniemy. Share my doing good. Pieśni na morzu. Oj, coś się dzieje z grą. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe, albo że się to da naprawić. Good morning, Doctor. To you as well. A question, if I may. Do you serve aboard the ship, or are you simply taking passage? A bit of both, actually. I've been commissioned by the Royal Navy to study maritime illness. I'll be observing the crew during the journey. We have found that sailors fare far better on the open seas than the rest of us. I hope to discover why that is. Well, I hope you are successful in your endeavors. As do I. Thank you for the kind word. Okej, możemy porozmawiać z załogą. Nie, chwila, stąd wyszedłem. Z kim tu jeszcze możemy porozmawiać? Oho, coś tutaj mamy. A, to jest jakaś gra. Uważa się, że Fanorona pochodzi z Madagaskaru. Gra się w nią na planszy składającej się z 9 rzędów i 5 kolumn przecinających się linii. Każdy gracz umieszcza na planszy 22 czarne lub białe piony, następnie stara się zbijać piony wroga poprzez przesuwanie swoich pionów wzdłuż linii, zbliżając się do piona przeciwnika albo odsuwając się od niego. Cel: zbicie wszystkich pionów przeciwnika. Zbijaj piony przeciwnika, przysuwając się do nich lub odsuwając się od nich. Gdy pion zostanie zbity, wszystkie dalsze piony przeciwnika stojące za nim również zostają zbite. Ruchy bijące są obowiązkowe. Gdy nie ma możliwości wykonania ruchu bijącego, gracz może przesunąć jeden pion na sąsiadujące z nim puste pole. Jeśli jest możliwość wykonania ruchu bijącego po przejęciu pionów przeciwnika, gracz może łączyć dalsze ruchy aż do chwili, w której niemożliwe są dalsze bicia. Zabronione jest przesuwanie piona na to samo pole dwukrotnie w ciągu tego samego ruchu. Okej, na razie to pominiemy. Nie mam ochoty. Ups. Coś chyba źle kliknąłem i nie wyszedłem z gry. Okej, dobra. A co mamy tutaj? Też jest gra. Młynek. Młynek, czasami nazywany szachami kowbojów, to gra planszowa, która pochodzi co najmniej z czasów Imperium Rzymskiego. Wow! Rozgrywa się ją na planszy, gdzie każdy z graczy dysponuje 9 kamieniami. Gracze umieszczają kamienie na planszy na przemian. Ułożenie 3 kamieni w rzędzie daje graczowi prawo usunięcia z planszy jednego z kamieni przeciwnika. Cel: przeciwnik musi mieć mniej niż 3 piony albo doprowadzić do sytuacji, w której nie może się ruszyć. Zasady: twórz młyny, by zbijać piony wroga. Młyn tworzy się, gdy 3 twoje piony znajdują się w linii prostej. Stworzenie młyna pozwala graczowi na zabranie wybranego przez siebie wrogiego piona pod warunkiem, że nie jest już częścią młyna.
Gracze układają na przemian swoje piony na pustej planszy. Gracze na zmianę przesuwają swoje piony na sąsiadujące wolne miejsca. Gdy graczowi zostaną tylko 3 piony, może przenosić je na dowolne puste pola na planszy. Rozpocząć grę? Nie. Ale przecież... Nie chcę. I tak mi rozpoczęło. Dobra. Nie chcemy się bawić w jakieś gry. Dobra, chyba nic tutaj już więcej nie ma, to idziemy na górę się przewietrzyć. No, halo, panie Kenway. Co się dzieje? Okej. Coś jest nie tak z grą. Tak jak już mówiłem wcześniej, były problemy. Musiałem włączyć grę jako administrator, ale chyba nadal są te problemy. Będę musiał jeszcze raz spróbować znaleźć jakiś sposób na naprawę. No dobrze. Captain? Mr. Kenway. I just wanted to thank you again for taking me aboard, and apologize for any inconvenience it may have caused. Inconvenience would be an understatement. I'm sorry, I don't follow. My ship was held in port for 2 days that we might accommodate you. I lost several contracts as a result. I had no idea. Of course not. You nobles are all the same. Okej, czyli kapitan nas nie lubi. O, ale widać gdzieś w oddali... O, nawet z 2 stron widać ląd. Myślałem, że będziemy na razie na pełnym morzu. And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Though you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnells. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay out of this. Give him a douse on the jump! Look at how he bumbles about. Okej, mamy przytrzymywać B. Ale co mamy robić dalej? Chwila, nie zaliczamy tego parowania? Czyli mam cały czas trzymać. Okej. Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, Vance, call this off. If the captain To sees hell us... with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side you on, anyway? Anoint him with the oil of gladness already! I want my money! Aha, okej. Czyli teraz dopiero mogłem zrobić tak, jak chciałem wcześniej. This is unwise. Why is that? You think I'm afraid of you? But you should be. Do you yield? Never! How do you like these odds?
Captain! Explain yourself at once, Mr. Kenway. He's thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. I don't care for you, nie Mr. wiedzieli, na co Kenway. się piszą. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. Kapitan rzeczywiście nie wzbudza raczej szacunku. Wow! Co się stało? Halo? Ajajaj. No to jeszcze raz. Okej, udało nam się wyjść z kabiny. Sukces. Na dół, tak? Swoją drogą system walki się całkiem zmienił. W poprzednich częściach było całkowicie inaczej. Pewnie będzie mi się długo myliło. Ale cóż poradzić? Trzeba się przyzwyczaić. No, prawie miesiąc żeglugi. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. No dobrze, sprawdźmy, co oni tam knują. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned. He's a shifty fella. Quiet! Here it comes. Make like your work. You there! I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. W sumie facet ma rację. U tych jegomościów na pewno jest dużo rozmownych klientów. Doctor, if you have a moment. Have you taken it? Oh, nothing like that. I was wondering if you'd heard any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? Unusual complaints or grievances? Men taking issue with the captain or You the sound passengers? just like James. Like I told him, I've been much too busy with my research to notice anything not work-related. And where might I find James? The galley's your best bet. Now, if you'll excuse me...
No dobra, pan doktor jest bardzo zajęty najwyraźniej. Sprawdźmy kolejnego klienta. Are you James? Hi. Hatham Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. So, what do you want to know? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. Cóż, spróbujemy dopilnować, żeby tak się właśnie stało. Evening, sir. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Someone's throwing cargo overboard. But why? Okej. Czemu mieliby wyrzucać towar za burtę? He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such. Stuck with tinned fish and biscuits. Okej, co to było? Jest rum. Curious. Most curious. Pytanie, co jest w tych beczkach? Bo jeśli pożywienie, no to nie jest najlepszy pomysł. Cóż wydarzy się dzisiaj? Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it... Ship sighted aft! She's making ready to fire! Feet to quarters, men! Ready the... Brace! Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead! Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks. Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? No dobra, ale jak załoga wskoczy na nasz statek, no to Hatham się przyda jednak. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice?
that we wouldn't follow? So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? Okej, czyli to z naszego powodu. Wow. I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me? Then they can have you. Is that so? You'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right, all right. No to teraz pytanie, kto będzie miał więcej szczęścia. We need those ropes secured! I told you this was Calm madness. yourself. I'll fix your sail for you. Co, tyle jest załogi i nikt się linami nie zajął? Batten down the hatches! Tighten the binding! Chyba nie byłoby tak łatwo biegać po pokładzie w takich warunkach. Get off the rigging! Secure that tackle! Okej, jakaś lina puściła. Heave on those! We need more speed! Loose the sails! Take them! You take the foremast! James, to the mainmast with you! Okej. Pewnie będziemy po linach pójść, tak? O, nic nie widzę. Czekaj. Ojej, co się dzieje z kamerą? Straciliśmy jeden maszt. Help! Please! Help! Please! Oh, thank you. No, cały czas nas gonią. Chyba już nie. Wow, ponad 2 miesiące.
Czy to jest złoto, czy to jest jakieś... Czy to jakieś wafelki? O, nie tędy. Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. No tak, mewy, to dobry znak. Znaczy, że zbliżamy się do lądu. No, halo? Na sam szczyt. Może ponad mgłą coś będzie widać. Wow, wysoko. No i proszę. Assassin's Creed Free. Jesteśmy na miejscu. Podróż do Nowego Świata. Sekwencja druga, Boston, 1754. Master Kenway! Master Kenway! Yes, may I help you? Charles Lee, sir. A pleasure to make your acquaintance. I've been asked to introduce you to the city, help you settle in. Oh, no need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Are you by any chance John and Isabella's son? One and the same. Your commission is with Edward Braddock, is it not? Aye. But he's yet to reach America, and I figured I might... Well, at least until he arrives. I thought... Yes? Out with it? Forgive me, sir. I had hoped that I might study under you. If I am to serve the Order, I can imagine no better mentor than yourself. Kind of you to say, but I think you overestimate me. Impossible, sir. This way. Chwila. Zakonowi? Jak to zakonowi? To znaczy, okej, w sumie to można powiedzieć zakon asasynów i zakon templariuszy, ale bardziej o templariuszach się mówi właśnie jako o zakonie. Okej, ciekawe. No, ale nic. Tutaj sobie zakończymy. Dotarliśmy do Nowego Świata, w którym prawdopodobnie będzie dalej toczyła się nasza fabuła aż do samego końca. Z tego co kojarzę, Charles Lee to też jest historyczna postać. O, proszę. Możemy pogłaskać psa. Jak to mówią, Game of the Year. Z tego co kojarzę, Charles Lee to też jest jakaś historyczna postać właśnie amerykańska. No i zobaczymy, co będzie dalej. Tak swoją drogą właśnie zauważyłem, że HUD też jest całkiem inny, bo na przykład mamy przy mapie, przy radarze w dolnym lewym rogu mamy pasek i to jest najwyraźniej pasek zdrowia. Nie mamy już tutaj te kropek w górnym lewym rogu. Ale nieważne. Na tą chwilę kończymy i widzimy się następnym razem. Cała reszta serii będzie już bez komentarza i zobaczymy, jak to się potoczy. Oby co najmniej tak samo ciekawie jak historia Ezio. Do zobaczenia. Hej!